Cześć, witajcie, z tej strony Kamil, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. Projektu, w którym relacjonuję Wam budowę od podstaw domu piętrowego 110 m2 właśnie z rządowego projektu za złotówkę. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak znoszę ścianę fundamentową. Dzisiaj chciałbym, żebyście zobaczyli, jak przekuwam się, jakie instalacje prowadzę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to idzie, zostawcie łapkę w górę, nakarmy algorytmy, no i zapraszam do oglądania. Dzień dobry moi drodzy, jest 7 rano drugiego dnia po zalaniu moich bloczków fundamentowych, więc wygląda sobie to w ten sposób. Zobaczcie, ja może wezmę jakiegoś patyka. Zobaczcie sobie ten betonik, może gdzieś dalej od narożnika. Widzicie, jak go można jeszcze łatwo zarysować? Oznacza to, że on związał na tyle, że mogę już kuć sobie w tych ścianach, a zarazem nie jest na tyle mocno związany, że nie będę kuł cały dzień. Tak więc specjalnie dzisiaj rano przyjechałem, żeby wymierzyć sobie otwory wyjścia na szambo, na kabel energetyczny, tam gdzie ma być woda i tak dalej, żeby mógł po prostu to jeszcze w miarę łatwo zrobić. Dlatego, że jeżeli zostawiłbym to na 2-3 dni, to ten beton by związał na tyle, że pewnie bym wiertarkę zajechał, a nie przekuł się w tak prosty sposób. Tak więc wyjmuję wszystkie graty, które dzisiaj przywiozłem i zabieram się za robotę. Ok, oto mój dzisiejszy zestaw montażowy tego wszystkiego, co użyję. W pierwszej kolejności zajmę się wodą. Mianowicie to będzie akurat w tym przypadku najprostsze. Pierw biorę sobie tasiemkę, od razu zalepiam końcówki, żeby piasku mi się nie dostało. No i co? Zgodnie z projektem w moim budynku wodomierz wody znajduje się około metra od narożnika. Plus minus tu jest przewidziana jakaś umywalka, jakieś krany. Ja tego oczywiście nie będę robił, dlatego że tu jest taka kotłownia, ale mi to nie jest tutaj potrzebne. Ja nie mam wodociągu, w najbliższych latach pewnie też nie będzie, więc zaprojektowane mam tam 5×5 od ogrodzenia wykonanie studni, więc żeby było łatwiej, ja sobie pod ławą fundamentową lekko szpadelkiem się podkopię, ale żeby nie kopać na pełen szpadel, wezmę sobie pręta i prętem sobie wyrobię taką dziureczkę i ten przewód, tą rurę niebieską zostawię tutaj. Jak będę miał koparkę i kiedy będzie mi zasypywała fundament, poproszę, żeby od razu mi przekopali tam i tą rurę od razu tam wpuszczę. A jak macie taką glinkę jak ja, to zobaczcie, wziąłem sobie, uciąłem kawałek tej rury 32 i na końcu zaostrzyłem sobie takie ząbki. No i co, wkładając teraz otwór pod ławą, będę sobie tymi ząbkami tam ciapu, no i będę sobie wybierał tą ziemię. Nie chcę się podkopywać, żeby za bardzo nie osłabiać tego punktu pod ławą, więc troszeczkę się pomęczę i tą rurką zrobię taki mały przewiert. No i dobra, jeden temat miałbym już pokonany. Wyrzuciłem tą rurę dość wysoko, bo ponad 70 cm poza fundament.
No i co, dałem sobie tutaj jedną obejmę, żeby przymocować ją do fundamentu, bo jak widzicie ona tańczy. Przy kolejnych etapach nie chciałbym, żeby mi przeszkadzała i tak muszę ją tutaj jeszcze trochę podsypać piaskiem, bo cały czas przeszkadza. No i co, zasypuję to z jednej strony, z tamtej strony zostawiam rurę, tak jak powiedziałem, przyjedzie koparka, to od razu wykopiemy sobie dołek, tam gdzie ma być studnia. No i dobra, rurę mam już ogarniętą, tak więc drugim moim zamysłem, jaki chciałbym wykonać, to słuchajcie, tutaj jak widzicie będzie pomieszczenie gospodarcze, coś ala kotłownia i tak dalej, więc tutaj będzie niby tam stała pompa ciepła, chociaż ja do pomp ciepła to mam trochę słabe przekonanie, no ale posiadam klimatyzator w domu, więc widzę plusy i minusy tego rozwiązania. Bądź co bądź, moi drodzy, tam widzicie, gdzie jest ta kupa piachu, tam chciałem sobie postawić budynek gospodarczy, coś ala garaż i tak dalej. Chciałem to zrobić jeszcze przed budową tego domu. Natomiast zaskoczyły mnie pewne tam niuanse, muszę wystąpić o warunki zabudowy, to się chwilę zejdzie, nie mam czasu na to. Bądź co bądź w przyszłości tamten budynek gospodarczy powstanie, wobec czego czy będę miał piec na pelet, czy pompę i tak dalej i nie chciałbym tracić tego pomieszczenia, bo jednak jakby nie patrzeć, budynek duży nie będzie, co z tego, że będzie piętrowy, ale jednak tej powierzchni nie będzie dużo. Chciałbym mieć już na tym etapie wystawione rury, które puszczę sobie w przyszłości, ewentualnie puszczę w przyszłości. Nie jest powiedziane, że ja muszę po prostu to robić. Puszczę sobie w przyszłości tam. Wobec czego kupiłem sobie dwie 32. Spokojnie 32 mi wystarczą. Jedną na ciepłą, drugą na zimną wodę, że jeżeli piec będę miał w tamtym pomieszczeniu, to sobie po prostu kiedyś może z tym podłączę. Może podłączę, może i nie podłączę. Nie wiem. Bądź co bądź, na etapie tego fundamentu chcę to zrobić. Jedna ciepła, druga zimna. Te rury fajne są, bo mają takie zawleczki. Tu mamy ciepłą, tam mamy zimną. Tu mamy takie zawleczki, więc ja obtaśmuję sobie to wszystko, więc nie będę musiał zgrzewać tych zaślepek, jeżeli chodzi o rury. Te rury włożę sobie w otulinę. Zobaczcie, jedną. Tą otulinę włożę znowu w drugą otulinę i tą drugą otulinę włożę jeszcze w rurę 75, więc wszystko to zrobię w taki sposób, żeby to było dobrze zaizolowane. No i już nie muszę się akurat w tym miejscu podłogą przekuwać. Przekuję się na pierwszym bloczku, wystawię sobie to około 30, może 40 cm, nie więcej, i tak to wszystko zostanie zakopane. A jeżeli faktycznie w przyszłości będę chciał do tego tematu wrócić, jak kiedyś ten budynek powstanie, może niestety to potrwać nawet i parę lat, ale wiem, że ta rura już po prostu tutaj będzie. No dobra, moje rury są gotowe. Troszeczkę niestety kupiłem za szerokie otuliny, więc tą rurę musiałem po prostu rozciąć po długości, bo mi nie weszło. O ile są krótszą, już nie było takiego problemu. No i co, kolanka. Kolanka też, zobaczcie, rozciąłem sobie w ten sposób z jednej i z drugiej strony. Założyłem od góry, od dołu. Taśmą zwinę, jeszcze sobie tutaj raz przewinę. Taśma, otulina i tak dalej, one mogą bezpośrednio w ziemi leżeć, więc to żaden problem. Przekuwam się teraz przez fundament i wystawiam sobie to na zewnątrz. No i zobaczcie, to jest to, co mówiłem troszeczkę wcześniej.
beton był zalewany wczoraj, gdybym ja dzisiaj od razu nie przyjechał tutaj i nie robił sobie tych przejść i on by mi zasechł do tej twardości tego bloczka, to byłoby naprawdę to przerąbane. A tak to zobaczcie, ja się tu normalnie przewierciłem koronką, z tamtej strony sobie troszeczkę wykułem, no i ten beton wczorajszy jeszcze jest w formie takiego wilgotnego zaczynu, już związanego, ładnie usztywnionego, ale jednak o wiele łatwiej było mi to zrobić. Gdybym olał ten temat i zostawił sobie to do poniedziałku, bo dzisiaj specjalnie w sobotę tu przyjechałem, żeby właśnie to przekuć, no to w poniedziałek już miałbym, w skrócie mówiąc, przekichane. No i dobra, moje rury zapianowałem, postawiłem sobie chwilowo drabinę, żeby pianka mogła złapać. Można byłoby wyciąć później tą piankę i troszeczkę betonem zarzucić, żeby gdy w przyszłości pianka zgnije, żeby wilgoć nie wchodziła do środka. To są akurat głupoty. Ja akurat nie będę styropianem ocieplał tego fundamentu, będę ocieplał czymś o wiele bardziej lepszym, więc szczelność będę miał bardzo dobrą, więc ja sobie tą piankę zostawiam, nie bawię się w cement. Kolejnym otworem, jaki muszę zrobić, to przewód. Trzeba zasilić ten dom, więc muszę zrobić otwór na przewód zasilający do budynku. Tutaj zastosuję sobie rurkę 50, no i jakiś tam przewód trzeba zrobić. Słuchajcie, tą scenkę nagrywałem jeszcze z mojego domu. Chciałem Wam pokazać jedną taką małą zależność. Mianowicie, kiedy przeglądam Facebooki, przeglądam portale ogłoszeniowe i tak dalej i widzę, że ktoś wystawia przewody elektryczne, grube, naprawdę za ciekawe pieniądze, typu 10-15 metrów za 100 zł, nie mogę się powstrzymać, żeby ich po prostu nie kupić. No i w ten oto sposób, słuchajcie, mam zawsze jak kupuję, rzucam sobie tutaj przed moim garażem tego typu przewody. Tu mam jakieś 4x10, tu jest coś grubszego, tam jest znowu jakiś krążek 4x10. Nie wiem, za 2-3 tygodnie temu znowu kupiłem tutaj jakiś kabel. Nie wiem, nawet nie otwierałem go, po prostu rzucam je tutaj. Jeżeli widzę, że przewód kosztuje 30-40 zł w sklepie, a ja mogę go kupić jakiś kawałek za 8-9 zł, no to nie wiem czemu, ale ja to po prostu kupuję. W przyszłości wezmę jakieś tam, powiedzmy, złączki. Są specjalne tulejki, są ściski, można tego typu przewody bezproblemowo z kawałków łączyć. Ja będę miał tam kawałek drogi, żeby zrobić przyłącze energetyczne, więc zabieram sobie jeden z tych przewodzików. Może wezmę tego, ten też jest pewnie 4x10. O nie, ten jest chyba trochę grubszy. O mój Boziu, to będzie ze 4x25, jak nie 4x50, to jeszcze może internet na tym pójdzie. Ojej, kilowaty będą leciały jak szalone. Dobra, 4x pewnie 25 to jest przewodzik. Taki kawałek jak najbardziej mi starczy, żeby wyprowadzić go z budynku. Tak więc montuję go w moim fundamencie. Tak więc tu mam ten wystający pręt 12 od uziomu i on był ustawiony tak na 2,20. Tak było w projekcie, że tutaj będzie ścianka i to mamy w rogu. Więc przewód od razu przy tym pręcie będę chciał przebić, a zanim to zrobię, przywiozłem sobie kawałek rurki 25. To jest zwykła rurka od nawodnienia. Ja sobie ją przytnę i po prostu założę na ten pręt. Chodzi o to, że w przypadku gdyby trzeba było, gdyby instalacja elektryczna potrzebowała skorzystać z tego uziomu, no to w momencie kiedy przepięcie by szło, żeby tu się nie rozpraszało na boki, będzie właśnie odizolowane od tej warstwy, od tej ziemi, od tego wszystkiego co tutaj jest, tylko niech centralnie sobie leci pręty fundamentowe. Rurka ucięta, no i co? No i to mi wystarczy, żeby właśnie
odizolować ten pręcik. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, co tutaj będzie, o tą ziemię i tak dalej, żeby w momencie zejścia do uziomu, a żeby tutaj się po prostu ta energia nie rozpraszała, niech ona idzie centralnie w tamte pręty. Biorę sobie otwornicę 50 i 50 spróbuję przejść na drugą stronę fundamentu. No i kolejny otwór zrobiony. Ja tutaj tym razem krótką kupiłem sobie kanalizacyjną 50, po to, żeby ją tylko tutaj wcisnąć, żeby w miarę to ładnie mi wyszło na zero. Z tamtej strony oczywiście zapiankuję. No i to jest otwór, przez który przerzucę sobie przewód. No dobra, mój przewód już przełożony przez otwór. Przyznam wam szczerze, cały czas myślałem, żeby zabrać peszel i zapomniałem go zabrać. Ale dobrze, że jeszcze nie zasypuję tego fundamentu, więc ja jeszcze sobie poza tym przewodem ja sobie włożę peszel z pilotem i też go tutaj zostawię. Ten peszel będzie mi służył, że jeżeli w przyszłości przyjdzie mi podłączyć czy to internet, a wiem, że u nas tutaj jest światłowód, czy jakieś inną tam instalację, to będę miał dodatkowy peszel, przez który po prostu ten przewód przeciągnę. Tutaj jedynie sobie zostawię ten kabel energetyczny, który pójdzie mi na skrzynkę do domu, która będzie się znajdowała w tym pomieszczeniu, ale to nie będzie jedyna skrzynka. Ten projekt budowlany, który wybrałem, on ma bardzo fajne rozwiązanie, że główna skrzynka jest na zewnątrz budynku. Wobec czego, jeżeli będę chciał sobie zasilić, czy to w przyszłości ten mój garaż, czy dać jakąś, nie wiem, instalację fotowoltaiczną, ładowarkę do samochodu elektrycznego, jeżeli będzie taka potrzeba, ja będę mógł wszystko sobie robić na zewnątrz budynku z tamtej skrzynki. Tutaj będę miał tylko i wyłącznie rozdzielnie na dom. I to wszystko, jeżeli chodzi o kable do domu. Żadnych kabli w domu. Ja mam już takie ze swojego budynku doświadczenie, że czy to z tymi panelami, co widzieliście na YouTubie, walczyłem, czy musiałem coś innego robić. Wszystko się wiązało z pruciem fundamentu ścian, żeby dostać się do skrzynki do domu, bo WLZ przychodził akurat do skrzynki do domu i koniec. Nie mogłem nic zrobić. Tutaj chcę ten błąd mieć pominięty, chcę mieć skrzynkę na zewnątrz, że jak mi przyjdzie jakiekolwiek instalacje, cokolwiek robić dodatkowego w przyszłości, to po prostu będę sobie tłukł to na zewnątrz, a nie będę musiał już pruć chałupy, no inaczej mówiąc, tak? Więc nic, żeby żadnych remontów, żadnych niepotrzebnych rzeczy nie trzeba było robić wewnątrz budynku. Będę miał po prostu dwie skrzynki. Tak sobie go zagnę, dlatego że powiedzmy, że tu mamy ten punkt 0, chociaż to nie jest jeszcze punkt 0, dlatego że jeszcze mamy wylewkę i tak dalej. Punkt 0 gdzieś tutaj będzie. No i odtąd do skrzynki na wszelki wypadek, żeby tego przewodziku troszeczkę tu było. I tak będzie elegancko. Ok, kolejnym elementem na mapie mojego fundamentu jest wyjście do zbiornika na szambo. Kanalizacja. I teraz tak, ja zbiornik będę miał usytuowany z tamtej strony, 5 metrów od budynku, 10 metrów sześciennych. No i gdzie teraz ten zbiornik tutaj, rurę, przepraszam, wyjściową usytuować. Nie możemy jej zrobić na dole fundamentu, dlatego że idąc ze spadkiem, po prostu ten zbiornik musielibyśmy chyba na 5 metrów wkopać. No może nie na 5, no ale na pewno bardzo głęboko. Tutaj szukamy sobie, gdzie jest nasz teren. Mój teren to jest mniej więcej w tym miejscu, no i rura może już być w tym miejscu. Ja jeszcze będę co prawda podsypkę robił, więc rura musi być jak najwyżej fundamentu, ale zarazem jeszcze pod gruntem, dlatego że jak będziemy ze spadkiem potem szli jeszcze tam do szamba, no to i tutaj spadki będziemy sobie robić na etapie jeszcze podsypki pod płytę fundamentową. Ja wyrzucę sobie rurkę z tej strony. Mi wystarczy 160, oby tylko wyjść na zewnątrz, żeby potem się z nią móc spokojnie połączyć.
no i połączyć się z tej strony. Tak więc ja sobie w tym momencie ją odrysuję. No i tutaj już otwornicą się nie będę bawił, od razu zacznę kuć. Celuję w środek, dlatego że jak pamiętacie, tutaj mają te takie ala łączenia, te bloczki szalunkowe. Nie mogę też na łączeniu, bo tutaj mam druty. Też jak pamiętacie, robiłem druciki, więc może dla bezpieczeństwa zrobię to po prostu tutaj. No i oto i ona, moi drodzy. Dziura, rozepchana dziura. Słuchajcie, ja teraz wkładam sobie tą rurę 160. No i co, jak sobie tam wcisnę, to nie jest to do końca tak. Nie wiadomo, co to z tego będzie, dlatego wkładam sobie poziomicę. I nieważne, jaki spadek by nie był, ważne, żeby był ten spadek. Żeby ona nie była po prostu, że w tą stronę. Że fekalia nam spłyną, tu się zatrzymają i będą stały w tym miejscu. Trzeba zrobić, żeby jakiś tam spadek w tamtą stronę był. Akurat ja poszedłem sobie na cwaniaka, z tej strony bloczek wykułem na równo, a z tamtej strony po prostu wykułem sobie 3 cm niżej. Więc czy tak, zobaczcie, wiem, że ona mi tam 3 cm niżej sobie spada. Pianuję i też już tak to zostawiam. No i dobra, rura zamontowana, opianowana i schnie. Przewód zamontowany, gotowy do, można powiedzieć, gotowy do zasypania. Woda zrobiona. Przewody, jakie bym chciał puścić w przyszłości do kotłowni, która będzie w moim warsztacie, zrobione. Czyli co, kanaliza jest, woda jest, światło jest, nic więcej nie trzeba, tak? No to, moi drodzy, wiem, że ostatnio lubicie, jak ja zadaję wam różne pytania, a wy na nie sobie odpowiadacie, więc zadam wam znowu zagadkę. Skoro mamy już tutaj wszystko porobione jak należy, w jakim celu zamontowałem jeszcze tą 160 tutaj, na samym dole? No bo w końcu do szamba idzie tam. W jakim celu tą 160 tutaj zamontowałem? No i zobaczcie, ona jest pod dość mocnym kątem. Ten kąt też ma znaczenie. Więc napiszcie, moi drodzy, w komentarzach, o co mi chodzi z tą kolejną 160. Słuchajcie, ja wpuszczę wam teraz 2 filmiki w ten weekend, żebyście mieli sobie co oglądać. Bądź co bądź, od poniedziałku przychodzę malować, ocieplać fundament, no i szykujemy się do jego zasypywania. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę, a teraz zapraszam was na podsumowanie odcinka. No i witajcie w kolejnym podsumowaniu odcinka, moi drodzy. Pozwólcie, że nie będę robił podsumowania finansowego, dlatego że wszystkie te rury, te akcesoria i tak dalej wziąłem po prostu w zaprzyjaźnionej firmie na WZ-kę. Będę z końcem miesiąca się rozliczał. W następnym odcinku po prostu całość z tej WZ-ki, te złączki, te rury, te kolanka, tam mam 2 kolanka do oddania, więc to wszystko doliczę w kolejnym odcinku. Obiecałem, że puszczę wam odcinek, tak więc teraz tylko parę słów na niedzielę. Wszystkie wyjścia mam porobione, tak jak zadałem wam pytanie, po co ta kolejna rura 160 zaraz nad ławą fundamentową. Napiszcie w komentarzach, jeżeli się domyślacie. Nie będę, słuchajcie, ocieplał fundamentu styropianem, będę robił całkiem coś innego. Jeżeli domyślacie się co, też napiszcie w komentarzach, ciekawe czy zgadniecie. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do obejrzenia następnego. Pamiętajcie, by klikać te dzwoneczki przy subskrypcji, dlatego że piszecie, że nie pojawiają wam się powiadomienia o nowych odcinkach. To jest wina tego dzwoneczka, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek jako pierwsi. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!